Lusia, chodź! Chodź! Chodź, musisz być jeszcze. Chodź, chodź, chodź. Idź do pana, tak. Chodź, gwiazdyno, chodź, schowaj się ładnie. O. Siadaj Świetnie. ładnie. Super. Witam Was bardzo serdecznie, Marcin Wawrzyniak, firma Tropical. Dzisiaj gościmy u Tomka. Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie. Hej. Po raz kolejny, czyli drugi, jesteśmy przy oczku wodnym, teraz zupełnie innym, troszkę większym, z troszkę inną obsadą ryb. To zobaczycie za chwilę. Natomiast wiem dobrze, że Tomek nie tylko kocha te ryby, ale też akwarystykę, więc zadam Ci to pytanie, które zadaje większości osób. Skąd zamiłowanie do akwarystyki, oczka, do tego wszystkiego z tym związanego? No generalnie to nawet nie wiem. Szczerze się nigdy nad tym nie zastanawiałem, bo tak naprawdę to chyba było od zawsze, bo ryby miał dziadek, później coś tam miał tata. Później pamiętam, że kuzyn coś ruszył. Ja zacząłem najpierw od żółwia, a później jednak ryby okazały się na tyle uniwersalne i na tyle bogate biotopami, że zostałem w tym od 30 lat. Mamy za nami oczko. Jak duże jest to oczko? Ono ma około 15 m3 wody. Pływa w nim mnóstwo ryb, jest w nim mnóstwo roślin i to oczko rzeczywiście to jest kolejne oczko, które można pokazać, że jest piękne i czyste i wcale nie ma w nim nie wiadomo jakiej magii, prawda? Nie. Założeniem całego tego projektu oczka akurat u mnie, jako że pracuję też w branży, co nie możemy ukrywać, było to, że chciałem zrobić takie oczko, które jakby przetestuje cały sprzęt, którym ja jakby obracam, plus sprzęt, który jest dostępny i sprawdzimy i pokażę wszystkim w kółko, że da się bez jakiejś specjalnej magii zrobić naprawdę piękne oczko w dobrym, niskim budżecie. No oczko jest piękne, zresztą to widać po tym, co tu kwitnie, mamy lilie wodne, mamy pałkę, mamy mnóstwo innych zresztą roślin, zresztą nie tylko wodnych, co myślę, przynajmniej takich związanych z oczkiem, które też mam nadzieję, że nam pokażesz. Natomiast wiesz co, no pewnie jak każdego najbardziej interesują ryby. Masz tutaj prześliczne ryby. Gdybyś mógł opowiedzieć parę słów o nich, no bo jest o czym opowiadać. Znaczy to jest choroba troszeczkę, bo to się zaczyna chyba każdy jednak zaczyna od tych eurokoi, które gdzieś tam kupi w sklepie zoologicznym i są to najtańsze karpie, a później zaczyna oglądać co jeden filmik u kogoś, czy Twój film, jak byłeś wcześniej u kolegi, czy jakieś gdzieś na internecie i później patrzy na karpie, które są bardzo kolorowe i zastanawiasz się, skąd one są. Później czytasz, że one są z Japonii. Tu się okazuje, że w Polsce też już ktoś mnoży tak piękne karpie. No i tak budżetowo coraz bardziej, aż kończymy na kilku tysiącach za rybę. No ale są i cieszą oko, także jest tu naprawdę na co popatrzeć. Kojarzysz jakieś nazwy tych linii? Wiesz co, tak naprawdę to w tym ekspertem nie jestem. O ile mam tu jakieś szuszui właśnie płynie, czy tam mam parę ghostów, jest jakiś sankę i tak dalej, o tyle jest to już tak zawiły temat jak dla mnie, a w polskiej literaturze chyba nie ma takiej książki, która jeszcze pokazuje jakby wszystkie te linie, więc jest mi dość ciężko powiedzieć, co jest dokładnie, zwłaszcza, że niestety, jeżeli nie jest to czysta linia wyprowadzona przez jakiegoś hodowcę, to zazwyczaj są to troszeczkę miksy, ale jest tu parę takich naprawdę ryb, które są czysto, że tak powiem, w danej odmianie i pływają, więc coś na pewno znajdziemy, jeżeli trzeba będzie. Okej, a powiedz mi, co oprócz koi, oprócz karpi pływa tutaj razem z nimi? Czy ja poszedłem do tego bardzo holistycznie, bo stwierdziłem, że musimy mieć coś, co będzie czyściło warstwę dna i stwierdziłem, jako że troszeczkę lubię prehistorię, a to są chyba jedne z najstarszych ryb na świecie, to jesiotry niech pływają i mamy... Są jesiotry, nie widać ich, ale są. Mamy albinosa i mamy klasycznego. Mamy czyścicieli w postaci amurów. Są dwa amury albinotyczne, które objadają glony, nie zjadają roślin. No właśnie o tym rozmawialiśmy przed nakręceniem filmu, że amury się z reguły kojarzą z rybą, która zje wszystko, co rośnie wkoło oczka, ale rzeczywiście dobrze karmione
nie dotykają Nie mają- w ogóle nie mają z roślin. tym Widać problemu. niekiedy jak podpływają, że jedzą gdzieś tam jakieś glony. Jest wpuszczona specjalnie słonecznica. I to jest słonecznica tylko i wyłącznie po to wpuszczona, żeby zjadała larwy komarów i tak dalej, przez co nie borykamy się z tym problemem, a dodatkowo również do tego niejako wpuściłem orfy, które są troszeczkę większe i zjadają troszeczkę większe robale. No i ciekawostką, którą Ci pokazywałem, są na pewno złote rybki w postaci welonek, Tak jest. które są spadkiem po serwisie jednym akwarystycznym. Ale przynajmniej wiadomo, że mają gdzie mieszkać i mają sporą powierzchnię do pływania. Słuchajcie, tutaj a propos tej słonecznicy i a propos tego wyjadania larw komarów, u Tomka, pokażemy to za chwilę, są naprawdę takie bardzo małe powierzchnie, gdzie rzeczywiście te komary są w stanie złożyć te jaja. Natomiast ryba jest na tyle mała, że jest w stanie tam sobie je wyjeść i nie ma przynajmniej tego problemu. Czasem sporo osób właśnie narzeka, że gdzieś tam u nich te komary się pojawiają, karpie niekoniecznie mają ochotę je zjeść, no i później jest to problem przy oczku. Dobrze, słuchaj, powiesz nam trochę o roślinach, bo masz ich sporo. No, szczerze powiedziawszy, z roślin ja się jakoś tam wiele nie zagłębiam, bo widzicie, jest pałka ta większa, pałka mniejsza, są jakieś kosaćce i tak dalej. Wszystko dostałem od zaprzyjaźnionego hodowcy, akurat tu w Mikołowie ma takie gospodarstwo z tym wszystkim, gdzie hoduje te rośliny. I podarował mi, więc tego jest sporo, ale to są nasze, powiedzmy, rodzime gatunki. Natomiast jak widzisz tutaj w tle, tu już mamy jakieś papirusy. Właśnie, o to chciałem Cię zapytać. Papirus to jedno, mam go chyba w 2 czy 3 odmianach. Ten jest akurat normalnie wsadzony tak, żeby tutaj go przeczekał, ponieważ znajomy chce go sobie odebrać. W rzeczce, która płynie, są zastosowane papirusy i tam jest chyba Kleopatra i jeszcze jakieś tam. One są jako rośliny filtrujące. No i obudowując całe oczko, zaczynam je obstawiać tak zwanymi egzotykami, czyli bananowce, palmy, czy tam właśnie gunera, która jest z Brazylii, taką rośliną moczarową. Tutaj chodź, pokażemy filtrację, a przy okazji Jasne. wspomnisz o roślinach. Generalnie to jest serce i takie było założenie, jak widzicie, ono jest dopływem do oczka, w ten sposób woda się natlenia, oczyszcza naturalnie poprzez korzenie roślin. Sam filtr to produkcji Aquanowy, największy filtr jaki oni mają, czyli NUB 25000. Już w zestawie jest od razu z lampą, to jest lampa 36 W UV, no i 2 komory filtracyjne. Ja akurat lubię dość bardzo eksperymentować, więc układy tych wszystkich wkładów filtracyjnych zmieniam co pewien czas, tak żeby wyłapać jakby tą największą efektywność. I tak jak teraz widzicie, zastosowałem szczotki, pod spodem jest gąbka, dość porowata, później znowu są szczotki i znowu gąbka. I to jest w pierwszej komorze. Chciałem zobaczyć, co się dzieje dalej, czy rzeczywiście pomimo tej pierwszej filtracji typowo mechanicznej do drugiej przedostaje się jeszcze jakaś zawiesina i rzeczywiście gąbka ją dalej wyłapuje, ale tu jest całe biologiczne serce w postaci bioboli i to jest 30 litrów wsadzonych samych bioboli. To wypływa, idzie, filtrują się dalej korzeniami, cała woda i pędzi do oczka. Woda jest w 100% krystaliczna. Słuchaj, papirus rośnie tutaj, no cały rok nie da rady na pewno. Znaczy, patrząc na to, co się wydarzyło w tym roku, no to rzeczywiście myślałem, że te pierwsze przymrozki, które były, już tak minęło i będzie. Później się okazało, że w maju jeszcze przymroziło, więc gdzieś tam po majówce raczej bym to wstawiał. Ja mam kilka gatunków tych papirusów. To akurat mamy bambusa, ale on też nie przetrwał. Natomiast papirusy gdzieś sądzę, że najbezpieczniej z początkiem czerwca wstawiać i kończymy koniec października, przed pierwszymi przymrozkami to można zobaczyć. No ten jest akurat świeżutki, bo to jest taka nowość, zresztą widać, bo on zaczął odbijać, jak widzicie, i to są przyrosty tegoroczne, które jakby idą od nowa. To jest stara marketowa wersja. Widać, że był hodowany sztucznie, tak? To, co idzie naturalnie teraz, jest zupełnie inaczej, jakby się formuje, jest mniejsze, a ładniejsze, ale jak widać tu w filmie, nie wiem, czy to zobaczycie, korzenie zaczynają w momencie wychodzić
a to jest najlepsza filtracja, jaka może być, nie? Czy widać, że one czują się tutaj dobrze? Szczególnie potem na środku. Masz jeszcze sporo innych roślin. Wiem, że to nie o roślinach, ale słuchaj, jakbyś powiedział jeszcze coś o tym kolczastym czymś. Okej. No tu mamy taki, że tak powiem, powoli zabudowujemy sobie, bo po pierwsze mamy to, co jest dla większości, czyli te bananowce Maurelli. To jest akurat tegoroczna sadzonka, tam jest tamtegoroczna, tylko że też znowu zmarzła, ale liczę, że w tym sezonie one osiągną jeszcze około 3 metrów. No i Gunnera manicata, czyli taki nasz, jak nasz rabarbar, bardzo kolczasty, jest to roślina z Brazylii i to jest, jakby to powiedzieć, jeszcze maleństwo. Jak będzie miała, sądzę, ze 3-4 lata, to będzie tu około 3,5 metra, taka duża góra zrobiona i takie było założenie, żeby zasłonić jakby cały dom, całe oczko od tej strony. Fajna roślina, tylko że jakby to powiedzieć pijak, bardzo dużo wody pije. Codziennie jest wlewane około 30 litrów, 3 konewki, w ten sposób funkcjonuje. No inaczej schnie od razu. No to rzeczywiście. Słuchaj, jak widzicie, nie tylko ryby, nie tylko rośliny wodne, ale można też trzymać mnóstwo innych ciekawych roślin wkoło oczka wodnego i mieć świetną zajawkę na takie rzeczy. Nakarmimy ryby, co? Bo Chodźmy. narzekałeś, że są już bardzo głodne. Powiedzmy, że są wściekłe, ale to widać, bo chodzą jak piranie w jednym miejscu. Zapytam wprost, masz 2 pokarmy? Karmisz jednym i drugim na raz? Znaczy tak, ze względu na to, po pierwsze mam 2 różne wielkości, bo mam SK i MK i idea jest taka, że mieszam 2 pokarmy ze względu na to, że po pierwsze wielkościowo mam i większe i mniejsze ryby, a po drugie uważam, że pomieszanie, jako tu mam aksantynę, czyli typowo na podbicie czerwonego koloru ryb, jak i każdego innego, no i probiotyki ze względu na to, żeby rzeczywiście cały czas te ryby były zdrowsze. Skończył mi się akurat worek, bo jeszcze mam trzeci, który normalnie jest, ten z czosnkiem. Tak jest, with germ, tak. I tamten znowu bardzo stosuję na wiosnę, żeby rzeczywiście je obczyścić, żeby były troszeczkę zdrowsze i lecę wtedy z probiotykiem, a tak teraz akurat mam 2, natomiast może w końcu je nakarmię, bo one się kręcą jak piranie. Tak, nakarmy je, bo wiesz, to już... Słuchajcie, ja nie wiem, czy ludzie tak normalnie wiedzą, bo ja to robię tak dość dużo, nie wiem ile ludzie karmią, ale ja karmię dość sporo. Słuchajcie, dziś mieliśmy okazję zobaczyć kolejne oczko wodne, kolejne piękne oczko wodne, w którym jest mnóstwo życia, życia pod wodą, życia na wodzie, życia nad wodą. Po prostu przylatują tu pszczoły, osy, są żaby, jak już się też dowiedzieliśmy. Oczywiście ryby, rośliny, także jest tego wszystkiego mnóstwo. Mamy taki naprawdę mały wycinek życia w ogrodzie. Jest to niesamowite. Oczko wodne wcale nie musi być duże, tak jak tutaj widać, chociaż wiem, że Tomek chce zrobić większe. Natomiast wcale nie musi być duże, żeby było piękne. To cóż, dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję, miło mi Was było gościć. Ja się bardzo cieszę, że nas gościłeś. Jeszcze raz dzięki. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, a mam nadzieję, że tak, to zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Hej.